Dzień dobry, witam w nowym odcinku. Dziś zabieram Was do jednego z najbardziej tajemniczych i niezwykłych miejsc w Polsce. Błędnych skał w Górach Stołowych. To tutaj natura przez miliony lat rzeźbiła skalny labirynt, który wygląda jak z innej bajki. Planując podróż tutaj zimą, warto pamiętać, że górny parking położony bliżej wejścia jest zamknięty. Dlatego zaczynamy na polanie YMCA, skąd czeka nas około 3,5 km marszu leśnym szlakiem. Po drodze opowiem Wam o historii tego miejsca, a na koniec zdradzę, dlaczego drony są tu całkowicie zakazane. Zarówno wśród skał, jak i nad całym obszarem. Ruszajmy! Błędne skały to miejsce, gdzie natura przez miliony lat prowadziła swoją własną rzeźbiarską pracę. Choć dziś widzimy tu potężne ściany piaskowca, kiedyś było to dno pradawnego morza. Osady piasku nanoszone przez wodę stopniowo tworzyły warstwy, a gdy morze ustąpiło, natura zaczęła swoje dzieło. Wiatr, deszcz i mróz przez wieki rzeźbiły skały, tworząc ten niezwykły labirynt. Słuchajcie, powiem Wam, że warunki są przepiękne. Niestety w miastach nie zaznamy zbyt szybko śniegu prawdopodobnie przez najbliższe lata. Taka jest moja prognoza. Ale tu no niby dużo śniegu nie ma, ale warunki są ekstra. Tym bardziej, że jest chyba minus 7 stopni i wcale nie jest zimno. Wiadomo, trzeba się ubrać, ale jest dzisiaj pusto. Nie ma praktycznie nikogo. Jesteśmy sami. Możemy czerpać świeże powietrze plus delektować się tym pięknym, wspaniałym górskim widokiem. Polecam każdemu. Ja. Na błędne skały tutaj na rozdrożu pokazywało niebieskim szlakiem, że jest 15-20 minut. Droga zaczyna się pod górkę. No nie jest straszna. Zimą wiadomo, może być ślisko. Ale tak, jak idzie się przyjemnie, to jest wspaniale. Kiedyś w końcu musiało być pod górkę. I bardzo dobrze. Te widoki tutaj piękne. I te zresztą też. A niby to tylko taki zwyczajny las. A ile radości. Powiem Ci, że tędy się lepiej idzie taką porą roku niż na przykład jesienią, gdzie jest błoto, dużo wody. Znaczy wiadomo, że tam to też ma swój klimat i urok, ale jak dla mnie, no kurczę, dzisiaj trafiliśmy idealnie. Tego dnia błędne skały spowiła mroźna cisza. Śnieg zalegał na gałęziach świerków, a pod stopami skrzypiał zmrożony śnieg. Szliśmy niebieskim szlakiem, otoczeni surową, zimową scenerią. Było pusto, bezludnie, niemal mistycznie, jakby cały labirynt czekał na nasze odkrycie. No, zaczyna się trochę ostrzej. Czuję się, jakbym, znacie reklamę Old Spice'a? Jakbym siedział na koniu? A to właśnie tak się poczułem. Idziemy dalej. Czy zakładamy raki? No nie wiem, jeszcze może nie. Chociaż operator może powinien założyć. Ktoś, kto no nie bardzo czuje się na takim lekkim lodzie, powinien wziąć tutaj raczki, delikatne, w razie co, tak dla bezpieczeństwa. Ale ten ładnie, popatrz jeszcze, jak z gałęzi pruszy śnieg. Coś niesamowitego. Słuchaj, no jak w bajce, nie? Ale mamy pogodę mega, naprawdę.
Błędne skały leżą na wysokości 853 metry nad poziomem morza i są częścią Parku Narodowego Gór Stołowych. Dojazd w pobliże tego miejsca prowadzi przez szosę 100 zakrętów, malowniczą trasę łączącą Kudowę-Zdrój z Karłowem. Jest to jedna z najbardziej krętych dróg w Polsce z licznymi serpentynami, która od lat przyciąga kierowców i motocyklistów. Natomiast sam szlak, którym idziemy, prowadzi przez gęsty las świerków. Ścieżka jest dobrze oznakowana i stosunkowo łagodna, ale zimą może być oblodzona, dlatego warto mieć odpowiednie obuwie. Po kilku minutach marszu zaczynają pojawiać się pierwsze wychodnie skalne. To tylko zapowiedź tego, co czeka nas wyżej. Trudno uwierzyć, że miliony lat temu w tym miejscu rozciągało się płytkie morze. Teraz wędrujemy wśród gęstego, ośnieżonego lasu. Ale to właśnie tu natura powoli rzeźbiła krajobraz, który za chwilę odsłoni przed nami swoją niezwykłą formę. Każdy krok przybliża nas do wejścia w świat, który wygląda jak z innej epoki. Jesteśmy już blisko. Jesteśmy na miejscu. Błędne skały to naturalny labirynt o powierzchni około 24 hektarów, zbudowany z piaskowca, który przez miliony lat był rzeźbiony przez wodę, wiatr i zmiany temperatur. Skały mają wysokość od 6 do 11 metrów, a ich układ tworzy wąskie korytarze i szczeliny, którymi będziemy się teraz przemieszczać. No i proszę bardzo. Śnieżka, Wali Góra i Wielka Sowa. Następnym razem wiadomo, gdzie jedziemy. Gdy patrzy się na te formacje, trudno uwierzyć, że to efekt działania samej natury. 100 milionów lat temu był tu płytki ocean, który stopniowo wycofywał się, odsłaniając osady piaskowca. Przez kolejne miliony lat siły erozji stworzyły to, co dzisiaj możemy podziwiać. Wchodzimy głębiej w labirynt. Pięknie. Pięknie, coś wspaniałego. No jak film. 2M Media Group, Dronozaur. Wędrując przez błędne skały, mijamy liczne formacje o ciekawych kształtach, które z czasem zaczęły otrzymywać własne nazwy. Tutaj mamy okręt, który rzeczywiście wygląda jak okręt. A tutaj za mną znajduje się dwunożny grzyb. Każda z tych skał powstała w wyniku naturalnej erozji, ale ich nietypowe kształty sprawiają, że to miejsce działa na wyobraźnię i wydaje się wręcz nierealne. Wróćmy do tematu, o którym wspominałem na początku. Dlaczego nie można tutaj latać dronem? Pierwsza kwestia. Latanie wśród skał. Labirynt jest pełen wąskich przejść i turystów, a dron w tak ograniczonej przestrzeni mógłby stanowić
realne zagrożenie. Druga kwestia. Błędne skały znajdują się na terenie Parku Narodowego Gór Stołowych, gdzie obowiązuje ścisła ochrona przyrody. W okolicy żyją rzadkie gatunki ptaków, takie jak puszczyk uralski, dla którego dźwięk drona może być stresujący i zakłócać jego naturalne zachowania. Z błędnymi skałami wiąże się również pewna legenda. Według podań to właśnie tutaj duch gór, Liczy Rzepa, stworzył ten labirynt, by zmylić ludzi i nie dopuścić ich w głąb Gór Stołowych. Istnieją również teorie, że w czasie II wojny światowej Niemcy prowadzili tutaj tajne badania. Podobno w jednej z grot znaleziono coś, czego nigdy nie ujawniono. Czy to tylko legenda, czy może faktycznie kryje się tu jakaś tajemnica? Jak widzicie, poza sezonem nie ma wielu turystów. Dzięki temu przy Kurzej Stopce można sobie zrobić zdjęcie pamiątkowe bez potrzeby czekania w kolejce. Cieszę się, że trafiliśmy w to przepiękne miejsce i zapraszam też Was do odwiedzania tego miejsca, bo naprawdę warto. No, dalej robię test, czy się zmieszczę. Ale tutaj jest pięknie wylany lód. O matko, coś wspaniałego. Niesamowite. Jest. Nie wiem, czy to poprawnie wygląda na filmie, ale przypomniały mi się takie filmy, jak przeciskają się gdzieś pod ziemią na takim wąskim korytarzu o wysokości z pół metra. To taki film mi się przypomniał. Idziemy dalej. Jeszcze daję radę. Dobrze, że dużo batonów nie zjadłem. No, przed nami długi pasaż. Ciekaw jestem, czy tym razem trzeba będzie ściągnąć plecak, czy nie. Jesteśmy przy najwęższym przejściu w całym labiryncie. Ściany są tak blisko siebie, że trzeba się obrócić bokiem, żeby się przecisnąć. Chodźcie, zobaczymy, jak to wygląda ze mną. Słuchajcie, za mną przesmyk Liczy Rzepy. Myślę, że mogę mieć tu problem. Specjalnie ściągnąłem plecak. Ja mam 190 cm wzrostu, także uwaga. No, może mi głowa utknąć. O. Jakby co, jest wąsko. Najgorsze jest to, że ja muszę patrzeć do Was, a iść tam tą stronę, więc jednak chyba muszę się odwrócić. O, chyba za dużo dziś zjadłem. Za dużo zjadłem, nie wyjdę stąd. Słuchajcie, mam nadzieję, że wyjdę do następnego odcinka. Także jeżeli Wam się spodobało, dajcie znać oczywiście łapką w górę, subskrybujcie i udostępnijcie ten link. Jak widzicie, warto tu przyjechać, ale mam nadzieję, że wszyscy stąd wyjedziemy bezpiecznie. Oczywiście. Bezpieczeństwo przede wszystkim. Salut! Mam mikrofon?
Jezus Maria. Błędne skały to jedno z tych miejsc, które robią wrażenie na każdym kroku. Wąskie korytarze, potężne ściany piaskowca i niesamowite formacje skalne sprawiają, że można się tu poczuć jak w innym świecie. To wyjątkowe miejsce powstawało przez miliony lat, a dziś jest jedną z największych atrakcji gór stołowych. Trudno się dziwić, że właśnie tutaj kręcono sceny do opowieści z Narni. Krajobraz jest naprawdę baśniowy. Błędne skały to nie tylko fascynujące formacje, ale także miejsce pełne tajemnic i legend. Przejście przez ten skalny labirynt to podróż w czasie, w której natura opowiada swoją historię zaklętą w piaskowcu. To miejsce, które warto zobaczyć na własne oczy i poczuć jego unikalną atmosferę.